Witajcie moi drodzy. Troszkę może nie w temacie kanału, chociaż temat fotowoltaiki i off-grida się oczywiście tutaj pojawi. Natomiast widzicie, mamy luty, widzicie jak jestem ubrany, widzicie tu scenerię za mną, więc pewnie się już domyślacie, gdzie się mogę znajdować. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby Wam właśnie powiedzieć coś na temat tego miejsca, bo to jest generalnie mój ulubiony kierunek wakacyjny, miejsce wypoczynku, miejsce, do którego chciałbym Was zaprosić, bo moim zdaniem naprawdę warto, a wcale nie znajduje się tak daleko od Polski. A mowa oczywiście o Wyspach Kanaryjskich i o przepięknej Teneryfie. Zapraszam na odcinek. Teneryfa jest jedną z 7 wysp kanaryjskich położonych na hiszpańskim archipelagu, na Oceanie Atlantyckim, nieopodal wybrzeży Afryki, właściwie w północno-zachodniej jej części. Jak widzicie, mamy przepiękną pogodę. Teneryfa jest wyspą, tak zwaną wyspą wiecznej wiosny. A dlaczego? A dlatego, że tutaj panuje cały czas taki właśnie klimat. Jest ciepło, bo w okresie zimowym temperatury nocą spadają do 13-14 stopni, natomiast w ciągu dnia utrzymują się na poziomie 22-24 stopni. Natomiast w okresie letnim jest to różnica około 3 stopni na plus oczywiście, czyli mniej więcej w okolicach 17-18 stopni nocą i do 27 stopni w ciągu dnia. Klimat rewelacyjny, naprawdę można wypocząć, a na samej wyspie także jest co zwiedzać. Przepiękne widoki, malownicze scenerie. Nieopodal miejsca, w którym się znajdujemy, o czym później, mamy widoczną najbliższą wyspę, którą jest Gomera. Ona znajduje się w odległości 28 km w linii prostej od Teneryfy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wyspy archipelagu, to są to oczywiście Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma oraz taka malutka El Hierro. Nie każda z wysp jest zamieszkała, natomiast w większości tak. I tu oczywiście mieszkańcy tych wysp utrzymują się głównie z tego, co sami wytworzą oraz z turystyki, która jest tutaj powszechna. Na wyspie jest mnóstwo hoteli. W zasadzie chyba żaden hotel nie jest poniżej 3 gwiazdek. My obecnie znajdujemy się w hotelu 4-gwiazdkowym. Miejsce do rekreacji wspaniałe. Natomiast co warto na Teneryfie zobaczyć, zwiedzić i jak ona jest jeszcze dodatkowo położona? Sama Teneryfa jest uważana za najcieplejszą z wysp. Cały tutaj, nazwijmy to park hotelowy, znajduje się u podnóża wulkanu Pico del Teide, który jest najwyższym miejscem, najwyższym wzniesieniem, jeżeli chodzi o Hiszpanię, bo ma aż 3718 metrów wysokości. Na tym nagraniu nie pokażę Wam dokładnie wszystkiego, ponieważ przybyliśmy tutaj rodzinnie tylko na tydzień czasu, więc nie sposób jest w tydzień całą wyspę objechać, pokazać, zaprezentować. Natomiast jeżeli znajdę jakieś starsze materiały z poprzednich wyjazdów, to oczywiście postaram się Wam w przebitkach je pokazać. Natomiast wulkan, o którym mówię, czyli właśnie Teide, jest wulkanem nadal czynnym. Co ciekawe, mniej więcej na przełomie 2024 i 2025 roku pomiary wykazały, że
cała Teneryfa podniosła się o centymetr do góry, cały teren. I teraz istnieje pewne ryzyko, że dojdzie do erupcji wulkanu Teide, ponieważ średnio wulkan ten wybucha raz na 100 lat. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 roku, czyli już nieco ponad 100 lat temu. I w tej chwili ilość magmy jest naprawdę spora. No i są przewidywania, że być może w tym, może w następnym, może za 2 lata, nie wiadomo dokładnie kiedy, ale może dojść właśnie do takiego wybuchu. No i wtedy pewnie w jakiejś części wyspa zostanie zniszczona. Natomiast miejmy nadzieję, że jeżeli dojdzie do erupcji, to te szkody nie będą jakieś nadmiernie i tutaj jednak szybko Teneryfa się odbuduje. Jak można dotrzeć na tę cudowną wyspę? Oczywiście najprościej jest to drogą lotniczą, samolotem. Lot z Warszawy trwa nieco ponad 5 godzin. Jest to odległość w okolicach 4100 km. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś miałby taką ochotę, to również można dotrzeć tutaj przy pomocy promu z Hiszpanii, czego ogromną zaletą jest to, że można na przykład wtedy zabrać sobie również swój samochód i tutaj podróżować własnym autem. Natomiast taka wyprawa promowa jest zdecydowanie dłuższa. Wiadomo, że trzeba dojechać do Hiszpanii, co zajmie pewnie około 3-4 dni właśnie podróżując autem, a jednocześnie później mamy promy z 2 portów. Jeden to jest Kadyks, drugi nie pamiętam jak się nazywa. Natomiast w zależności od tego, z którego z tych portów byśmy się chcieli, że tak powiem, przeprawić na wyspę, to podróż promem trwa od 30 do 43 godzin, więc dosyć sporo. Oczywiście na promie są wszelkie udogodnienia dla podróżnych, więc myślę, że podróż mija dosyć szybko, ale trzeba się liczyć z tym, że taka ogólna podróż będzie trwała powiedzmy około 5 dni, prawda, żeby tutaj dotrzeć, więc na wakacje znakomite rozwiązanie. Jeżeli ktoś by tutaj chciał przyjechać na przykład na 2 tygodnie, ale wtedy faktycznie tydzień w jedną, tydzień w drugą i 2 tygodnie na miejscu, czyli cały miesiąc we wspaniałym klimacie generalnie, ale mogę polecić. Co z takich istotnych rzeczy można na Teneryfie zwiedzić? Oczywiście, jeżeli mowa o wulkanie, to znajduje się on w przepięknym parku krajobrazowym Teide. To jest park narodowy i na wulkan oczywiście można się udać praktycznie na wyższą jego partię przy pomocy kolejki linowej, teleferico, która kursuje co kilkanaście minut. My mieliśmy oczywiście okazję wjechać tą kolejką na górę, zobaczyć panoramę całej wyspy, ale to nie jest wszystko, bo można również pieszo wspiąć się na sam czubek wulkanu. Też mieliśmy taką okazję, jak znajdę fotografię, to Wam tutaj załączę. Natomiast, żeby wejść na górę, trzeba wcześniej postarać się o specjalne zezwolenie w stolicy wyspy, Santa Cruz. Trzeba zgłosić po prostu w urzędzie, że będzie się wchodziło i wtedy oni wydają taką zgodę, że jak gdyby, może nawet nie tyle jest to zgoda jakaś tam pisemna, co po prostu wiedzą, że tego danego dnia Wy będziecie tam wchodzić. Chodzi głównie o Wasze bezpieczeństwo, żeby się wszyscy potem odliczyli i wchodząc, i schodząc, i to tak generalnie wygląda. Natomiast jakby na tą zgodę różnie się czeka. Czasami jest to dosyć szybko załatwiane, a czasami się czeka nawet do tygodnia czasu. No i stąd, jeżeli ktoś przyjeżdża na krótszy okres, to może nie zdąży takiej zgody po prostu otrzymać. Natomiast polecam serdecznie, bo droga na szczyt jest przepiękna, malownicza. Krajobraz oczywiście wulkaniczny, bo cała wyspa, cała Teneryfa, jak i pozostałe zresztą wyspy archipelagu, również są pochodzenia wulkanicznego. Więc czarny piasek, skały, wszystko takie lawowe po poprzednich erupcjach. Coś pięknego. Po drodze na wulkan oczywiście poruszamy się serpentynami i możemy również jakby wjechać w taką strefę, gdzie jest tak zwany krajobraz księżycowy. Przepiękna skała Roca de Garcia. Cały teren, jaskinie, wzniesienia różnego rodzaju, gdzie też były kręcone przeróżne filmy, słynne filmy. Także tutaj wielu twórców jakby właśnie Teneryfą się zachwyca, prawda? I tutaj całe
zespoły przybywają, żeby jakieś realizacje wykonywać, prawda? Także no coś po prostu jest coś tak pięknego, że aż brak słów, żeby to opisać. Jeśli chodzi o roślinność, to generalnie, tak jak widać, no tutaj górują palmy, no bo to jest taki klimat, prawda? Można powiedzieć, że w zasadzie śródziemnomorski. Ale oczywiście również masa jest różnych gatunków kaktusów i też innej roślinności tego typu, takiej typowej dla klimatu suchego. Tutaj większość dni jest słonecznych. Ponad 300 dni w roku świeci słońce, takie jak dzisiaj, więc jest gorąco. Natomiast jak pada deszcz, to pada dosyć krótko, więc w zasadzie tutaj, powiem Wam szczerze, nawiązując do tematyki kanału, że off-grid jest bez żadnego problemu. Tutaj postawienie magazynu energii to po prostu jest bajka, bo jeżeli byśmy mieli taki magazyn, który będzie w stanie wytrzymać dzień czy dwa, to też żaden kłopot. Przy dużej fotowoltaice oczywiście spokojnie możemy żyć bez zasilania sieci i tak to wygląda. A tu mamy taki fajny carporcik malutki. Proszę bardzo. Stoją samochodziki, zadaszenie fotowoltaiczne. Maleństwo. Kurczę, ze 100 kWp jak nic. To jest konkret. Ale wróćmy teraz do tematu tego, co warto na wyspie zobaczyć. Na przykład słynne piramidy, które warto obejrzeć, warto zwiedzić. Można się umówić na wycieczkę, na przykład katamaranem czy promem i zobaczyć również rdzenną ludność Teneryfy, tak zwanych guanczy, którzy mieszkają jeszcze w takich jaskiniach skalnych, wydrążonych dosłownie w skale, gdzie tam normalnie funkcjonują, żyją na co dzień. Oni stamtąd nie wychodzą. To są w zasadzie tubylcy, tak można by ich określić. Ale jak się płynie promem, to patrząc przez lornetkę na przykład można zobaczyć, jak oni tam funkcjonują, piorą, jedzą, biegają. Tak to właśnie wygląda. Można się umówić również na przykład nurkowanie. Jeżeli ktoś lubi nurkować, to są miejsca, gdzie można właśnie pooglądać rafy koralowe, przepiękne gatunki ryb egzotycznych, więc warto. Natomiast z atrakcji, którymi głównie będą się cieszyły dzieci, no to mamy na przykład parki rozrywki, na przykład Loro Park, gdzie możemy zobaczyć masę dzikich zwierząt, jak również niesamowite pokazy wytrasowanych zwierząt, takich jak na przykład lwy morskie, papugi, delfiny czy orki na przykład. Tutaj Was zaproszę na materiał, który niebawem oczywiście też na kanale się pojawi, właśnie z wycieczki do Loro Parku, bo tam się udaliśmy, również tutaj z moimi dzieciakami pojechaliśmy, żeby one zobaczyły, jak to wygląda. I tutaj naprawdę jest to przepiękny park i można też wiele się o tych zwierzętach dowiedzieć. Można obejrzeć pingwiny, co w tym klimacie wydaje się dziwne, ale one mają swoją taką lodową jaskinię, więc tutaj no, warto to obejrzeć. Natomiast również na wyspie znajduje się park rozrywki wodnej, tak zwany Siam Park, gdzie oczywiście można na cały dzień się udać, kupując bilet lub też tak zwany twin ticket, czyli 2 bilety, zarówno do Loro Parku, jak i do Siam Parku, i można cały dzień szaleć na wodnych atrakcjach, na wodnych zjeżdżalniach. Też Was zaproszę na materiał z Siam Parku, bo też się do niego udaliśmy, no bo wiadomo, że dla dzieciaków to jest coś wspaniałego, jak mogą sobie pozjeżdżać na pontonach, na kółkach, czy też bez nich. Ogólnie jest to park chyba największy w Europie, jeśli chodzi o tego typu atrakcje, z największą sztuczną falą, z największą zjeżdżalnią. Powiedziałbym, że taką, z której no, zjeżdża się z szybkością pocisku dosłownie i to bez żadnego kółka, ale to zobaczycie w filmie. Więc no, rewelacja. A dla osób lubiących na przykład pooglądać przyrodę, piękno przyrody, również jest wspaniały ogród botaniczny. Można obejrzeć najstarszą sosnę kanaryjską, czy też
Smocze Drzewo, Dracana Drago. Generalnie niezapomniane chwile, które naprawdę warto przeżyć chociaż raz w życiu. Słuchajcie, nie chcę przedłużać tego wywodu, żeby Was nie zanudzić, chociaż mam nadzieję, że się nie nudzicie. I z tego właśnie względu w tej chwili zaproszę Was do hotelu na takie małe zwiedzanie, ponieważ hotel, w którym się znajdujemy i miejscowość w ogóle, w której jesteśmy, miejscowość to jest Los Gigantes, piękna miejscowość, malownicza, a hotel nazywa się Costa Los Gigantes i w tym właśnie hotelu obecnie przebywamy. Jest to hotel 4-gwiazdkowy, należący do grupy Landmark Hotels, gdzie po przybyciu na miejsce i jakby zarejestrowaniu się otrzymujemy na rękę taką właśnie opaskę, która upoważnia nas do tego, żeby w tym hotelu korzystać ze wszelkich dostępnych atrakcji. Oczywiście tutaj polecam kupić sobie pobyt all inclusive, dlatego że mamy wtedy pełne wyżywienie, wszelkie możliwe atrakcje w hotelu, animacje dla dzieci, których jest cała masa. Ogólnie jest to hotel, w którym jest bardzo duża liczba osób z dziećmi, no bo w ogóle chyba najlepszy na wyspie, jeżeli o to chodzi, najciekawszy i też potężny. Naprawdę on się rozciąga, nie wiem jaka to jest długość, nie mierzyłem tego w żaden sposób, ale podejrzewam, że około pół kilometra może mieć długości. W hotelu znajduje się aż 517 pokoi umieszczonych w blokach oznaczonych literami od A do O. Są to apartamenty, tak zwane suity, 2-, 3- i 4-osobowe z przepięknym widokiem na ocean oraz na klify Los Gigantes. I oczywiście na całym terenie jest dostępny bezpłatny internet Wi-Fi. Przed hotelem oczywiście znajduje się duży parking dla samochodów, które albo możemy pożyczyć na wyspie na miejscu, albo takich, które możemy, jak mówiłem wcześniej, na przykład przyjechać sobie, czy przepłynąć promem, prawda, i wtedy właśnie już jeździć na wyspie własnym samochodem. Zaraz po wejściu do hotelu oczywiście wita nas przesympatyczna obsługa w recepcji oraz cudowny widok właśnie na tą najbliższą wyspę Gomerę. Jeżeli chodzi o wypoczynek, no to oczywiście mamy tu do dyspozycji aż 4 odkryte baseny, w których możemy pod opieką ratownika pływać w godzinach od 10 do 18 lub jeżeli ktoś bardzo chce, no to oczywiście bez ratownika przez całą dobę można się tutaj kąpać. Mamy też zjeżdżalnię dla najmłodszych, tak żeby się tutaj absolutnie nie nudzili. Przy każdym basenie oczywiście jest bar z różnego rodzaju przekąskami, także w zasadzie jeżeli ktoś by chciał, to nawet nie trzeba chodzić na posiłki, tak, po prostu przez cały dzień można tutaj jeść to samo co i w restauracji. Na same posiłki za chwilkę Was zaproszę i pokażę Wam, jakie tu jest wyżywienie, zarówno śniadanie, obiad, jak i kolację, bo oczywiście mamy tutaj szwedzki stół i jak gdyby no, do wyboru, do koloru chyba nie znajdzie się nikt, kto jakby nie znajdzie dla siebie czegoś, co mu tu posmakuje i co będzie mógł tutaj spożywać. Także to jest taka właśnie sytuacja. Zauważcie też, że jeżeli chodzi o wyjście jakby poza teren tutaj budynku, to mamy tutaj wszędzie, na każdym jakby domku, na każdym pokoju zainstalowane panele fotowoltaiczne. To pokazuje, że jednak ta technologia tutaj dotarła i naprawdę to też nie tylko w tym hotelu, ale w wielu miejscach całe parkingi są zadaszone panelami fotowoltaicznymi, carporty, no w hotelach to jest właśnie normalne, prawda? Więc oni tu korzystają ze słońca w pełni. Tą energię z odnawialnych źródeł uzyskują tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Zmierzamy zatem do hotelowej restauracji, jednej z wielu restauracji, w której serwowane są posiłki, śniadania, obiady i kolacje. A możecie wierzyć, że tutaj w tym hotelu naprawdę jest co jeść. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma możliwości, aby było inaczej. Postaram się zaraz pokazać, co tutaj jest podawane
na posiłki. Oczywiście wszystko w postaci szwedzkiego bufetu z podziałem na strefę dzieci oraz dorosłych. Także zapraszam serdecznie. Wchodzimy do restauracji Teide. Oto mamy strefę dzieci. Talerzyki i przepyszne przekąski, które dzieciaki najbardziej lubią. To jest oczywiście śniadanko. Natomiast w strefie dla dorosłych mamy masę pieczywa do wyboru, do koloru. Ciasteczka, bułeczki, co kto lubi. Różnego rodzaju sosy, jogurty, masę owoców, dodatki, przyprawy, do mleka różnego rodzaju posypki, zimną płytę, masę różnych rodzajów sera, co tylko kto chce dla siebie, wędliny, również sok pomidorowy, sok bananowy i masę różnych owoców, ale to jeszcze nie wszystko. Nastała pora obiadku, który jest tutaj w restauracji Teide serwowany w godzinach od 12:30 do 15:00. Obiecałem Wam, że pokażę Wam, co jest na obiad. Zatem idziemy. Gdyby ktoś chciał zjeść na obiadek pieczywo, to oczywiście ono jest dostępne. Podobnie jak na śniadanko, masę różnych sosów. A tu pojawiają się już sałatki, różnego rodzaju rybki, warzywa, sałatki, luseczki, buraczki, pomidorki, ogóreczki. Cała masa przepysznego jedzenia. Dla fanatyków frytek oczywiście jest ich zawsze dużo. Tu jakiś ryż, kolejne frytki i oczywiście serki, podobnie jak rano. I słodkości. Ciasta, ciasteczka, desery do wyboru, do koloru. Jogurty i dla ulubieńców czegoś zimnego oczywiście lody w dowolnych ilościach, ile tylko kto chce. Na koniec oczywiście owocki. Idziemy teraz na stanowisko, tam gdzie mamy smażone mięska. Zupki przeróżne, masa smażonych, pieczonych, wędzonych potraw. Ile kto tylko chce, dowoli. Coś pysznego. Tutaj taka mała wystawka, która się zmienia przy każdym posiłku. Sery, tutaj jakaś pasta, z tuńczyka, jakieś szyneczka, dodatki, pieczone ziemniaki, co tylko chcecie. Nie powiedziałem Wam o napojach, które tu jest multum, soków, różnych oczywiście herbat, kaw i tak dalej. No ale to jest standard, że one są w każdej restauracji. Natomiast można również skosztować win tutejszych, jak również piwa w dowolnych ilościach. A ja dzisiaj na obiadek wziąłem sobie następujący talerz pyszności. Moja ulubiona hiszpańska zupa pomidorowo-ogórkowa gazpacho. Na zimno. Stek dobrze wysmażony, marcheweczka, fryteczki, troszkę warzyw i oczywiście gazpacho. I soczek. Słuchajcie, moi drodzy, śniadanie jest śniadaniem, a obiad obiadem. Ale po całym dniu zwiedzania i chodzenia człowiek może się zrobić głodny. I czas na kolację. A to już jest prawdziwy full wypas. Idziemy zobaczyć. W miejscu, gdzie było pieczywo rano, mamy teraz fontannę z czekolady i różne słodkości, jakieś żelki i tak dalej. Idźmy dalej, od drugiej strony zaczynając tym razem, czyli owocki, podobnie jak na śniadanie i kolację oraz dowolne ilości lodów.
Ciasta i ciasteczka, galaretki, puddingi, musy, co kto lubi. Dalej zimna płyta, podobnie jak rano, czyli wędliny i sery, hummus i różne gorące potrawy z kurczaka. Dalej potrawa z wieprzowiny, łódka z kurczaka i frytki. Po drugiej stronie oczywiście warzywa. Ja tu na przykład małże, różne owoce morza, sałatek różnorakich bez liku, ponownie owoce i sosy do kanapek, masełko. Idziemy jeszcze na gorącą płytę, a tam oczywiście pizza w wielu smakach, świeżutko przygotowywana, podawana, spaghetti, czy też jak kto woli pasta w kilku rodzajach i oczywiście jakieś szaszłyczki, schabiki, bewsztyki i tak dalej, cała wielka gama różnego rodzaju jedzenia. Przeróżne smakołyki. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie potrawy częściej się powtarzają, ale niektóre są jakby indywidualne dla każdego dnia, więc zawsze coś innego się znajdzie, coś, na co warto przyjść i czego warto skosztować. Widzieliście, ile tu jest pysznego jedzonka? 3 posiłki pełne, ale gdyby tego było jeszcze komuś mało, to tutaj zaraz obok basenów mamy restaurację La Palmera. To jest taka restauracyjka i właśnie w tej restauracji można sobie dodatkowo zamówić posiłek i jest to już posiłek à la carte, czyli różnego rodzaju specjalistyczne, że tak powiem, potrawy, które mielibyście ochotę spożyć, zostaną Wam po prostu przygotowane. Jest to za dodatkową opłatą, ale naprawdę uwierzcie, że warto, bo też z tej restauracji już korzystałem. Ogólnie rzecz biorąc, jest petarda. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście, jak ja to mówię, można sobie pospać w hotelowym spa. Mamy tutaj masę atrakcji, masaże, baseny z ciepłą, jak i lodowatą wodą, bo tam zaledwie kilka stopni ma ta woda. Także można sobie pomorsować. Jakieś kąpiele siarkowe, ale również mamy do dyspozycji siłownię. Dla najmłodszych oczywiście również jest możliwość gry w siatkówkę. Jest park linowy, gdzie bez problemu można sobie zamówić wejście. Oczywiście jest to w ramach pobytu, tylko trzeba zgłosić w recepcji i dzieciaki mogą sobie tutaj poskakać, pozjeżdżać na linach. Mamy też mini park taki wodny w hotelu, gdzie można sobie, gdzie już te maluszki mogą pobiegać, pochlapać się w wodzie. Mamy również mini golf, pole mini golfowe do gry. Przez cały dzień atrakcje animacji dla najmłodszych, które są prowadzone przez wykwalifikowany zespół animatorów. Jak również dla dorosłych nie brakuje rozrywki, ponieważ zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych, tutaj jest szereg animacji, począwszy od możliwości gry w bilard, automatów, czy też na scenie różnego rodzaju pokazy iluzjonistów, jakieś zespoły taneczne, występy śpiewaków. Czasami tutaj pojawia się ktoś, kto gra na saksofonie, jakiś zespół muzyczny. Generalnie każdego dnia jest coś innego i każdego dnia jest to nowe przeżycie, jest to ciekawe wydarzenie. A tak naprawdę jest ciekawe dlatego, że też nie wiemy, którego dnia co będzie. I warto po prostu obserwować, szukać, dowiadywać się. Miejsca, które tu właśnie widzicie, w tej chwili jakoś są puste, prawda? I tak niewiele tu się dzieje. Natomiast w godzinach późno popołudniowych, już w zasadzie po kolacji i
wieczorem zaczynają tętnić życiem i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Także tak to z grubsza wygląda. I ogólnie przejdziemy się jeszcze tak po hotelu, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. Kilka rzutów, bo gorąco do tego zachęcam. Ktoś z Was może zapytać, jakie to są koszty. Oczywiście można zobaczyć na stronie Landmark Hotels, jak to wygląda. Natomiast tak w skrócie, wiadomo, ceny się zmieniają, więc no też podawanie tych cen w tej chwili, no dzisiaj będą takie, za rok będą inne. Natomiast średnio można powiedzieć, że to jest w zależności od tego, jak i kiedy kto rezerwuje sobie pobyt. Przelot samolotem z Warszawy od osoby w obie strony oscyluje w okolicach od 1200 do 1500 zł, więc nie ma tutaj jakiejś tragedii. Natomiast sam pobyt w hotelu, doba hotelowa to jest mniej więcej w okolicach 700-800 zł. Także tak to wygląda. Oczywiście w ramach tutaj pobytu all inclusive mamy do dyspozycji drinki, prawda, w dowolnych ilościach. Nie ma żadnych ograniczeń. Przy basenach oczywiście lody, slushy, które dzieciaki uwielbiają. Można sobie w dowolnym momencie podejść, nalać, wypić. Także również miękkie alkohole, nie ma problemu. Natomiast te jak gdyby takie już mocniejsze trunki no, są za niewielką dodatkową opłatą lub też ewentualnie w ramach oczywiście pobytu można sobie do opcji all inclusive też dokupić taki w dowolnych ilościach ten alkohol. Też jest to możliwe. Więc no, tu każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma takiej sytuacji, żeby tu się komuś nudziło. Sunset Bar, który jest otwierany oczywiście wieczorem. I tu właśnie są serwowane różnego rodzaju drinki i napoje alkoholowe. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym materiałem, że on Wam się podobał. Czas się zbierać, bo my już niebawem jedziemy na lotnisko, na samolot powrotny. Wszystko co dobre to się szybko kończy niestety, ale nie ma tego złego. Myślę, że uda nam się tu za rok znowu wrócić i znowu nasze akumulatory naładować, żeby być pełnymi energii do pracy na kolejny rok. A najlepszą porą oczywiście tutaj jest zima, wtedy kiedy no u nas, wiadomo, mroźno, my jak wyjeżdżaliśmy czy wylatywaliśmy, no to było -12, tu przylecieliśmy +23, więc naprawdę jest różnica, robi to wrażenie. Aż nie chce się wracać, bo wiem, że jak wrócimy, to tam oczywiście buty, kurtki, bo dalej jest około zera w tej chwili w Polsce. Także no tak to wygląda. Jeszcze nie wspomniałem Wam o tym, jak tu jest z przejazdem z i na lotnisko. Transfer z lotniska do hotelu, jak przyjeżdżacie, jest w ramach oczywiście pobytu w hotelu, więc hotel go organizuje i to już dodatkowo nie kosztuje. Natomiast w drodze powrotnej trzeba sobie taki transfer zarezerwować samemu. Oczywiście można to zrobić w recepcji hotelowej, zamówić i taki transfer na lotnisko. To jest koszt 12 €, więc nie jest to jakaś wielka opłata. I tak to wygląda. Na wyspie mamy 2 lotniska, północne i południowe. Południowe TFS, Reina Sofia. Gorąco polecam właśnie przylot na to lotnisko i właśnie z niego transfer do hotelu. Także jeszcze raz zachęcam. No i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to bardzo gorąco proszę Was o łapeczki w górę, liczne komentarze, subskrypcje. Napiszcie mi, czy ktoś z Was był na Teneryfie, kiedy byliście.
czy te atrakcje zwiedziliście, o których mówiłem, może jeszcze jakieś inne, które przyszły Wam do głowy, o których ja nie powiedziałem, bo o wielu nie powiedziałem oczywiście, no ale wiadomo też, nie wszystko jestem w stanie zapamiętać. Więc napiszcie, jak to wygląda. Czy ktoś z Was był w hotelu Costa Los Gigantes? Jeżeli tak, to jakie macie wspomnienia z tego hotelu, z pobytu? Opiszcie, bo to te wszystkie dyskusje są bardzo ciekawe, a może i ja czegoś się dowiem i przy kolejnej wizycie z chęcią obejrzę i zobaczę. Dzięki bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały, które się niebawem pojawią i trzymajcie się. Cześć. Nie, spoko, no, śmiał się. Wylądowaliśmy w Warszawie. Ja pierdzielę, jak tu zimno. Ja wracam na Teneryfę.